Dzień dobry Państwu. Pozdrawiamy razem z tańzańskim kotem, który tu przyleciał z nami, nasz najlepszy przyjaciel. Jak widzicie, jest chyba zadowolony z pobytu tutaj i pozdrawia Was tak samo serdecznie jak ja. To jest Doli, nasza kotka. Bardzo miłe zwierzątko. A teraz do rzeczy, zostawimy ją na wolności, niech sobie biega. A więc dzień dobry jeszcze raz. Mam sporo Wam do opowiedzenia, co się ostatnim czasem działo w naszym życiu, a działo się naprawdę bardzo dużo. Otóż jako pierwszą wiadomość, którą chcę przedstawić, to jest przeprowadzka. Będziemy się przeprowadzać w tym miesiącu do nowego domu, ponieważ życie jest takie, jakie jest. Wymusiło na nas po prostu przeprowadzkę z przyczyn tak zwanych obiektywnych. To znaczy, nie dało się tutaj nam już więcej funkcjonować z powodów różnicy mentalności, jaką mają Europejczycy, w porównaniu do ludzi rdzennych, którzy tutaj mieszkają. I w związku z tym musieliśmy poszukać nowego domu. Ponieważ ten dom, w którym mieszkamy, nie jest zły. Jest duży, jest wygodny, jest w dobrym miejscu, ale dochodzą do tego inne czynniki. A te inne czynniki to jest głośna muzyka. I tak naprawdę tutaj dalej się już funkcjonować nie da. Mieliśmy wielkie kłopoty od ponad pół roku z głośną muzyką. To znaczy w jednym miejscu, tam niedaleko, ja tutaj siedzę, około 100 metrów, może trochę mniej, był jeden bar, gdzie najważniejszym aspektem dobrej zabawy była bardzo głośna muzyka. Muzyka była tak głośna, że nie dało się po prostu spać. Muzyka trwała czasami do pierwszej, czasami do drugiej w nocy. Byliśmy tym już tak wymęczeni, że stwierdziliśmy już ponad 2 miesiące temu, że będziemy się przeprowadzać i rozpoczęliśmy poszukiwanie nowego domu. Po jakimś czasie ta muzyka w tym miejscu się uspokoiła, ale po drugiej stronie domu, w następnym miejscu była taka buda, w której zrobiono następny bar i ta muzyka, która tam się pojawiła, była już druzgocąca. To już była katastrofa. Szukaliśmy miejsca w domu, gdzie można spróbować jakoś spać, ale to było też niemożliwe. No i tak, zaczęliśmy poszukiwanie nowego domu. Znaleźliśmy ten dom, będziemy się już w tym miesiącu na szczęście przeprowadzać. Dom znajduje się naprawdę w miłym i cichym miejscu. To jest najważniejsza rzecz chyba w życiu, z której człowiek sobie nie zdaje sprawy, przyjeżdżając tutaj z Europy, że sen i spokój jest tak ważny. Chcę Wam najpierw teraz pokazać jeszcze przed przeprowadzką ten dom, w którym mieszkamy, żebyście zobaczyli, jak to mniej więcej wygląda. Już nie jest ten dom w takim stanie, w jakim jeszcze był 2 tygodnie temu, ponieważ już dużo rzeczy jest zdemontowanych, już bierzemy firanki, zasłony i tak dalej, żeby wszystko mieć czyste i przygotowane do wejścia do nowego domu. Ale możecie mieć jeszcze to spojrzenie, jak taki dom tutaj w Tanzanii wygląda. I to będę Wam chciał pokazać na początek, a potem wrócimy jeszcze do tematu. I trochę chcę Wam właśnie przedstawić ten nasz dom. Tak wygląda od zewnątrz. Tutaj jest główne wejście do domu. Tutaj widać okno do jednego z pokojów gościnnych. Tutaj jest trochę trawnika, sporo miejsca. Taka buda na wszystko. Tak wygląda ten cały dom. Z innej strony jest to dość wysokie, w sumie nie wiadomo czemu, ale jest tak już zbudowane. Miejsca jest dużo, dom jest duży. A tam, gdzie jest ta palma, pod tą palmą widać taką strzechę i tam był jeden z tych lokali, gdzie była cały czas muzyka, więc wyobraźcie sobie, to jest oddalone od naszego domu około 5-6 metrów. Tak po prostu nie dało się nawet w środku rozmawiać z moją żoną. Było niewyobrażalnie głośno. A tutaj
Pokażę Wam też nasze auto z Tanzanii. Naturalnie to jest Toyota, ale to o tym będę Wam chciał zrobić odrębny materiał na temat aut. To jest tak zwany nowy samochód, ale jak to naprawdę nowe jest, to Wam wszystko opowiem. Tu jeszcze od drugiej strony ten dom. Tu są okna od pokoju dziennego i tam jeszcze okna od sypialni. Tak to wygląda. Tutaj takie małe schodki, po których możemy sobie wejść na werandę. Tu mamy takie stołki i stolik. To jest wszystko wykonane tutaj przez rzemieślników z krowiej skóry. Ładna rzecz i przyjemna, bardzo wygodna do siedzenia. I wchodzimy teraz do środka. Tu nie ma takiego zasadniczego przedpokoju. Tu jest wejście do domu i zaraz po lewej stronie jest ten living room, jak się to tutaj nazywa. Tutaj z naszym wyposażeniem jeszcze tutaj nie chciałem wszystkiego demontować, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. No raczej po europejsku, prawda? Tutaj taka duża sofa. Największa ciekawostka, widzicie te poduszki. Chcieliśmy te poduszki mieć takie same, ale żeby zdobyć tyle samo takich samych poduszek, potrzebowaliśmy około miesiąca czasu, bo za każdym razem nie można było kupić więcej niż jedną albo dwie. Okna wyglądają już też nie najpiękniej, bo pozostały już tylko zasłony, firanki są już zdjęte i wyprane, przygotowane do nowego domu. Wentylator, tak jak wszędzie tutaj, bo jest ciepło, więc musi być. Mamy też tutaj klimatyzację tam w rogu, ale ta klimatyzacja nie bardzo się sprawdza w związku z tym, że jest w takim położeniu. No i ona tutaj dmucha tylko w tym kącie, a jak widzicie, ta powierzchnia tutaj jest naprawdę duża, nie ma tutaj żadnych drzwi i schłodzić to naprawdę przez klimatyzację nie jest łatwo. Tutaj możecie zobaczyć pomieszczenie, no nie pomieszczenie, część wydzieloną do jedzenia. No jest to wszystko miłe. Jest dużo miejsca, można sobie rączki umyć tam też. Nie jest to w tej chwili w największym porządku, no ale chcę Wam to jeszcze pokazać, jak wygląda w tym stanie. Oto okno jeszcze jest normalne, tutaj są normalne firanki i zasłony. O, tak to wygląda do samej góry. Ciekawa rzecz to jest oświetlenie. Można zmienić sobie na przykład takie oświetlenie. Można zmienić sobie na takie oświetlenie. Ono ma różne kolory też, o niebieski albo biało-niebieski. Tego jest tutaj naprawdę dużo i można sobie zmienić oświetlenie takie, jak się komu podoba w danej chwili. Tu, gdzie jest ta wnęka, gdzie jest telewizor, jest też takie oświetlenie. O, możecie zobaczyć, tak? Tak to świeci. Można też zmienić kolor tego oświetlenia. O, teraz jest niebieski, a może być też biało-niebieski. Mieliśmy tutaj zamontowane lepsze oświetlenie, ale zostało już zmienione na oryginalne. I to tak wygląda ten cały living room. Tutaj jest taki jakby przedpokój. Wielka szafa na nasze obuwie. No, ta szafa jest wykonana przeze mnie. Muszę Wam o meblach też bardzo wiele opowiedzieć, bo to jest osobna historia. Ale to Wam chciałem tylko pokazać, że to jest zrobione przeze mnie, a tutaj jest kuchnia. Przepraszam, że jest nieposprzątane, ale już w tej chwili nie przykładamy większego nacisku do naprawdę czystości w kuchni. Poprzeprowadzamy się. Kuchnia jest też duża. Miejsce do prac kuchennych jest naprawdę duże. Te szafki wiszące zapewniają dużo powierzchni do składowania różnych rzeczy, ale tak naprawdę są bardzo niepraktyczne, bo są zawieszone bardzo wysoko. Także nawet mi, z moim wzrostem, a mam wzrostu prawie 1,90 m, jest ciężko sięgnąć na tą niższą półkę, a na tą wyższą, tam, która w środku jest, to już praktycznie w ogóle. Tu jest jeszcze wyjście na zewnątrz, od strony kuchni. To tak typowo, jak się buduje chyba też w amerykańskich domach.
No tutaj nic nadzwyczajnego, po prostu kuchnia. Teraz Wam pokażę 2 pokoje gościnne. Jeden jeszcze jest wyposażony. No, tak raczej standardowo. Też taka mała szafka nocna z lampką. Te szafki, które były w 2 pokojach, wykonywałem sam, ale to widać, znowu musimy wrócić do historii mebli. To będzie osobna część, bo to jest śmieszne, ciekawe i skomplikowane. Ten stolik mały też przeze mnie robiony. Krzesło, nie, krzesło było tylko wyremontowane. Kupiliśmy takie krzesła, żeby jakoś to wyposażyć. A takie małe stoliki 2 zrobiłem sam. No i garderoba na ubranka. Do tego łazienka. Już też nie jest perfekcyjnie posprzątana, ale jest spora, jest miejsce. Prysznic, toaleta. Jest też boiler elektryczny do ciepłej wody. Bardzo przydatny ostatnimi dniami, bo zrobiło się trochę chłodno w nocy. Nawet temperatura spada do poniżej 20 stopni. I wtedy warto załączyć sobie taką termę czy boiler, żeby się wykąpać w ciepłej wodzie. A tutaj drugi pokój gościnny. Już jest tylko łóżko bez pościeli. Zasłon też już nie ma, są pozdejmowane. Tutaj jeszcze możecie zobaczyć masa rzeczy, którym były wyposażone te 2 pokoje. To wszystko można było sobie indywidualnie tutaj używać. Talerzyki, sztućce, czajnik elektryczny, no i wszystko, co jest tak przydatne do pobytu jakiegoś wakacyjnego. Zobaczcie ten materac, który nie wygląda najlepiej, choć jest prawie nowy i mało co używany, ale jakość takich rzeczy przychodzących z Chin tutaj jest absolutnie słaba. A więc idziemy dalej w kierunku sypialni. Tu jest jeszcze jeden mały pokój, który został taką naszą graciarnią i suszarnią. Tu nasze zasłony i firanki w tej chwili się jeszcze suszą. Też jest naturalnie klimatyzacja. Zasłony już pozdejmowane. Tutaj leżą już pewne rzeczy zdemontowane z łazienek. Kartony przygotowane do przeprowadzki. Łazienka, no tak jak inne. Wejście do łazienki. Każdy pokój ma swoją łazienkę. A teraz przechodzimy do tej naszej dużej sypialni. Tu jest wejście. Oczywiście też już w oknach nie wszystkie zasłony. Tu już są ściągnięte, przygotowane do przeprowadzki. A to wyglądało mniej więcej tak. Miejsca jest naprawdę dużo. Tutaj jest ponad 20 m2 cała sypialnia. To jest nasze łóżko. Tutaj to już jest takie naprawdę dobre łóżko. Niestety bardzo drogie, ale to znowu historia o meblach. To będę chciał Wam opisać, też z oświetleniem i tak dalej. Sufity są bardzo ciekawe. Mniej więcej tak robione. Nie wiem, jaki to jest model. Nie jest to model chyba afrykański, ale jakiś, nie wiem, indyjski. Tak jest wszystko zrobione. Jeszcze z oświetleniem dodatkowym. To oświetlenie nie działa tak, jak powinno, ale pokażę Wam. Działa teraz tylko na niebiesko, bo tam coś się popsuło w tym sterowaniu i już tego potem nikt nie naprawił. Normalnie to świeciło taka kolorowa tęcza. Można było sobie ustawić, jak to chciał. No i garderoba naturalnie na nasze ubrania. Duża, obszerna, sporo miejsca. Też klimatyzowane pomieszczenie. A tu Wam pokażę rzut jeszcze na zewnątrz tej sypialni, jak ta wygląda. I tam z tyłu można widzieć, za drzewami, tam była taka malutka buda i w tej budzie od miesiąca czasu mamy co wieczór muzykę. Tam nawet można widzieć kilkoro ludzi, którzy stoją i rozmawiają. I tam w tym miejscu mamy muzykalny punkt. No, a tu jeszcze rzut oka, jak zobaczyć chcecie. A tu jeszcze mały, dyskretny rzut oka, żeby Wam pokazać, jak tutaj miejscowi ludzie też żyją. Te pomieszczenia tam, to jest dom, w którym żyją ludzie. Tam jest jedna pani i ona w tej chwili
gotuję jedzenie na otwartym powietrzu pod takim zadaszeniem. No te zapachy ognia też nie są najpiękniejsze, dlatego jest to też jedna z przyczyn, dlaczego się musimy wyprowadzić. Tu Wam pokażę jeszcze też naszą łazienkę. Ta łazienka już też nie jest taka, jak powinna być, nie jest perfekcyjnie dosprzątana, bo mówię, przed przeprowadzką już nie ma nawet sensu. Tutaj szafka na kosmetyki, taka wisząca, naturalnie zrobiona przeze mnie samego. Tu jestem ja. Aha. Pozdrawiam z łazienki. Zlewik. Pędzel do golenia, to Wam też opowiem, dlaczego pędzel do golenia. Ale golę się nie pianką, tylko golę się kremem do golenia. No i co? Jeszcze jedna szafka na wszystkie jakieś tam kosmetyki, jak to w domu, prawda? Kosmetyki, ręczniki i takie inne rzeczy. Szafka naturalnie zrobiona przeze mnie. Kosztowało to masę czasu, ale zostało to wykonane i funkcjonuje. I tak mniej więcej wygląda nasz cały ten dom. A jak będzie wyglądał nowy dom, to Wam będę dopiero mógł pokazać, jak będziemy się przeprowadzać. A na dzień dzisiejszy wygląd domu jest taki, jaki jest. No i tak, pokazałem Wam ten dom, w którym mieszkamy, żebyście mogli mieć jakieś wyobrażenie, jak to wygląda. A teraz przychodzi czas przeprowadzki. I jeszcze następny temat. Znaleźć dom, w którym naprawdę można fajnie i spokojnie żyć. Bardzo skomplikowany temat. Jak już Wam opowiadałem w innych materiałach, tych początkowych, ten dom znaleźliśmy naprawdę szybko, w kilka dni po przybyciu do Tanzanii. Tak naprawdę byliśmy zadowoleni, w super miejscu, można wszystko kupić bardzo wygodnie, ale jak się okazało, ta muzyka, która cały czas nam towarzyszyła, jest po prostu nie do przeżycia. Nie dało się dalej funkcjonować. A jak wygląda szukanie tak naprawdę porządnego domu, w którym jest cisza i spokój, to muszę Wam dalej opowiedzieć. A więc czas, kiedy szukaliśmy ten dom, można zamknąć w okresie około prawie 3 miesięcy. Widzieliśmy masę różnych domów w różnych standardach. Naturalnie szukaliśmy standardu europejskiego. Ale to zadanie nie jest łatwe. Tutaj ludzie myślą inaczej. To jest ta różnica w mentalności i dlatego stwarza to masę kłopotów. Przejeździliśmy setki kilometrów, odwiedziliśmy wiele różnych domów, porozmawialiśmy z wieloma ludźmi i to wszystko nie było łatwe. Na przykład można znaleźć ładny dom w bardzo ładnej dzielnicy, ale znowuż cena jest praktycznie zaporowa. Za ładny dom w ładnej dzielnicy, takiej jak Masaki na przykład, za dom trzeba zapłacić już ponad 1000 do $1500 za miesiąc. My tutaj szukaliśmy czegoś w dobrej cenie i też w dobrym standardzie, dlatego też mieszkamy nie w samym centrum, bo w centrum jest bardzo drogo. Tutaj ludzie patrzą na to jakoś inaczej. Tutaj najważniejsze jest, jak ten dom się prezentuje od zewnątrz, czy jest najlepiej biały i czy ma duży plac przed domem, a jak jest w środku, to już jest inna sprawa. Na przykład to, co nas interesuje jako Europejczyków, to są normalne toalety, na których można sobie usiąść. A tutaj w standardzie takim afrykańskim większość jest toalet tak zwanych skoczni narciarskich, na których trzeba sobie kucnąć. No, nie jest to na pewno coś ulubionego przez nas Europejczyków. Pamiętam takie historie jeszcze z czasów, kiedy byłem w wojsku, ale potem już nie miałem z tym do czynienia, no i nie bardzo chcę. Dlatego wszystkie domy, które mają takie toalety, od razu muszą być odrzucone. Dobrze, nie chciałbym Was zanudzać na pierwszy raz. Opowiem Wam tą historię w następnej części, bo to będzie za długie i będzie po prostu nudne, a jest co opowiadać. Dlatego ten materiał chcę Wam najpierw przygotować, a potem opowiem Wam dalej. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w krótkim czasie.